Hello. Siemano, witajcie w kolejnym Treneiro Vlog. Dojechaliśmy do Kadba, to jest wyspa w Halong Bay i od tygodnia nie widzieliśmy słońca. No może nie od tygodnia. Wyjeżdżając z Saigonu było słonecznie. Także staramy się jakoś obudzić, ale żeby nie przedłużać, lecimy po skutery i jedziemy na objazd wyspy, żeby wam opowiedzieć, jakie są nasze przemyślenia i co nam się podoba, a co się nie podoba w Wietnamie i tej jego części. Okay, I can try. Which one you want to try first? Chodziliśmy trochę, widzę, że cena już spadła trochę, bo najpierw była 100, teraz jest 70, a 100 już jest za tę mocniejszą wersję. To jest zupka. Coś lato. Lepszy. Okay, so it's 100, yes? No także jeszcze zostaniemy zatankowani przed odjazdem, więc spoko, bo mają niezatankowane skutery. Hello. No siema, dojechaliśmy do jakiejś plaży. Ogólnie to wybraliśmy Prywatnej. strategię taką, że pojechaliśmy prosto i w około 30 sekund byliśmy na końcu drogi. Tak. Jak widać high season jest Tak. na pełnej. Nie możemy się przecisnąć między parawanami. Także Ja się nie spodziewałam, że będzie high season, ale pani w hotelu Zapewniała nas, że zapewniała, że ciężko tu w ogóle się dostać, Tak. bo jest taki high season, że tylko że jak widać nie jest. Jak widać, nie jest także rzecz, która nie jest do końca super tutaj. Na razie mamy co do niej pewne wątpliwości, no to prawdomówność mieszkańców Tak. lokalnych, także Mam wrażenie, że po prostu bardzo chcą pokazywać wszystko w dobrym świetle. Tak. No kurczę, no lepiej jest powiedzieć low season, będziecie mieli Tak. fajnie, bo będzie pusto, super i tak dalej. Nie, bo jest high season. I jedźcie co tam. ciekawe, pani nawet powiedziała Japończykom, że nie ma już miejsc na autobus. Mimo, że autobus był Mimo w połowie tak, pusty. był w połowie pusty, To ona chcieli nie jechać. miała powodu, żeby im mówić, że nie mogą tym autobusem pojechać. Chyba, że nie lubią Po prostu Japończyków. sprzedała. No dobra, to jedziemy dalej. Szczeniaczki tu są. Gdzie? Jest tu kawa? Coffee? Jest? Tak? Czy nie ma? Jest? Są szczeniaczki, jest kawa. Ciekawe, czy oni to rozkminili, że trzeba szczeniaczka mieć, to wtedy wszyscy się tu zatrzymają. Opak. Drugi sposób picia kawy w Wietnamie. Nie wylewam. To się zna. No to skoro już jesteśmy przy kawie, to trochę o jedzeniu może. Tutaj wiadomo, że wszyscy jarają się lokalnym jedzeniem. My sugerujemy trafiać gdzieś w środek, tak? Czyli nie skrajnie egzotycznie, bo z tym przesadziliśmy, to było w naszym challenge'u jedzeniowym i to było straszne, ale też w takich miejscach, na przykład jak tutaj w Kadba, uważajcie, nie idźcie do miejsc, gdzie nie siedzi absolutnie żaden Wietnamczyk, bo tutaj ktoś sobie wykminił, że można bardzo, bardzo złagodzić to jedzenie i ono dla turystów niby jest smaczniejsze, a nie jest. Nie. W takich miejscach super turystycznych, jak właśnie na przykład na Kadba, trzeba poszukać takiej lokalnej knajpy i to jest naprawdę, no szczerze, to był dramat, to co wczoraj zjedliśmy. Tak. Dobra, to dość o jedzeniu, lecimy dalej. Siemanko, często tu przychodzisz? Chcesz się zabrać do Parku Narodowego? Dawaj, lecimy. To lecimy.
przyjechaliśmy do Parku Narodowego Kadba na wyspie. Wygląda to tak, jest taka dżungla, tam są sarenki. Tak. I ogólnie wszyscy tutaj piszą help us preserve, ale coś tacy dziwni ludzie tutaj złapali pomysł, że można zarobić na turystach. Turyści sami w sobie pewnie nie chcieliby tutaj śmiecić, bo raczej to są tacy świadomi ludzie, ale ten przemysł turystyczny, że tak powiem, tutaj jest mało świadomy i po prostu bardzo, wywalają tak. wszystkie śmieci za chatę. Dosłownie po drugiej stronie ulicy od wejścia do parku wywalają po prostu butelki, wszystko po prostu ze sklepu, bo tak, nie wiem, no Tak łatwiej. mają. No, ale to Bardzo też wynika fajnie. z biedy i z niskiej świadomości. No dobra, No ale tak. teraz wchodzimy już w Special Protected Area, więc to była kolejna rzecz, która nie do końca podoba nam się w Wietnamie. Jesteśmy w ogóle teraz na pierwszym kościołu. No i to, co podoba nam się przede wszystkim w Wietnamie, To, że jest bardzo zielono. Tutaj jest najzieleniej na świecie, po prostu wygląda jak w Jurassic Parku, ale też w miastach jest bardzo zielono. Jest taka soczysta zieleń, mimo że jest Tak. zima, tutaj chyba po prostu okres wegetacyjny trwa cały czas, ale też drzewa są naprawdę w centrum miasta. Widzieliśmy drzewo, które po prostu rosło na w środku środku drogi. ulicy, tak. I co? No trzeba było mijać. No, No to także było stare drzewo, także nauka dla niektórych ludzi u nas w Polsce. Są rzeczy ważniejsze niż to, żeby ulica którędyś przebiegała. tak. Nie wycinajcie starych drzew. No dobra, a my tymczasem uciekamy, bo przyszliśmy tutaj zdążymy bardzo i późno, utkniemy. o 17 zamykają, więc mamy pół godziny tylko na zejście z tej góry. A to jest taka średni czas, a my robimy ciągle zdjęcia, filmy i generalnie zawsze nam to wszystko zajmuje więcej czasu. No dobra. Także nara. Uciekamy! Zaliczyliśmy Park Narodowy w Kadba, na wyspie Kadba, więc teraz czas na popływać trochę po tych wodach, ponieważ tu jest około 2000 wysp. Dużo. 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 Dobra, lecimy. No to zaczynamy drugi dzień, jedziemy na łódkę. Znaleźliśmy naszego wczorajszego rozmówcę, z którym... At what time? what time? We don't know yet. Gadaliśmy chwilę. I pewnie popłyniemy z nim. Andrzej ubija interesy. How much? 2 people. Two people. And 200 Vietnam đồng. Wczoraj było 300 za wszystko. Oh, You how long? 300. Yes, you how long? Yeah. Yeah. Okay, 300 $300. Yes. Okay. For everything. Yeah. Dobra, to w temacie tipów podróżniczych i kosztowych. To jest tak, że przez agencję zazwyczaj dostaniecie ofertę private tour, czyli łódka na 2 osoby za $45 od osoby, czyli grubo. No my teraz wynegocjowaliśmy z panem rybakiem 3 godziny dla nas dwojga na łódce za 300 dongów. Całość, jeśli się z nim dobrze zrozumieliśmy. Pan zarobi na tym nieźle, bo to jest 2 dyszki za godzinę, to nie jest słabo, szczególnie tutaj. No to płyniemy, musieliśmy założyć kamizelki, bo tam policja obserwuje, czy wszystko odbywa się zgodnie z przepisami BHP względnymi. I płyniemy do Monkey Island, czyli miejsca takiego chyba najbardziej turystycznego. Wszystkie rejsy tutaj płyną w zasadzie w jedno miejsce. Wygląda na to, że jeszcze czeka nas tankowanie.
Dobra, to dotarliśmy na Monkey Island. Małpy widzieliśmy jedną, ale za to wleźliśmy na taką górę, z której jest super widok na wszystko. No i to, co w Azji, kolejna taka rzecz, nasze przemyślenie, to że wszyscy są tu super mili. Ale niestety często, pewnie nie, oczywiście nie zawsze, często wynika to z tego, że chcą Wam coś sprzedać. To dotyczy turystyki, tak? Jak jesteście w mieście, w normalnym sklepie jest Okej, ta relacja no. zupełnie normalna, tak? Ale w turystyce to jest... Dramat. To nie jest to, że ktoś chce Wam pomóc Tylko po prostu chce znaleźć wam coś wycieczkę. sprzedać, no bo wie, że jak będzie miły, no to będzie mu łatwiej sprzedać, więc takie Tak, trochę. Zauważycie to na bookingu. Zwróćcie Tak. uwagę, wszystkie takie, szczególnie rodzinne hoteliki małe, mają reviews pod tytułem ogólnie syf w pokoju, ale dajemy 9 gwiazdek, Bo była super obsługa. No. tak, obsługa super miła i no jakby jest super miła. Przykład, my wypożyczamy skuter za $4, w naszym hotelu chłopak mówił, że nie ma szans poniżej 5. 5. No dobra, a teraz my schodzimy stąd, bo mamy do zejścia całkiem spory kawałek po skałach, bo wybraliśmy się na taką mini wspinaczkę. Piszcie w komentarzach, kto się lubi wspinać i gdzie. Bo my się lubimy tutaj wspinać. Tak. Bo widok stąd jest Super. super. No, Zresztą to jest zobaczcie. mega sztos, ta... O, właśnie małpie spadła butelka. Więc zaraz pewnie po nią przyjdzie. Oczywiście. I zawijamy się stąd. Ziomuś płynie. Dawaj ziomek! Dawaj ziomek, dasz radę. On da radę, nie wiem jak my. Silnik tutaj klepie jak pan toster normalnie. No to dopływamy do jakiejś plaży, chyba bardziej lokalsowej. Ciekawe ile tutaj nam każą płacić za wysiadkę. To się nazywa Private Beach Resort. No i jak się okazało, bo w planie mieliśmy dopłynąć do którejś wyspy i sobie wejść na nią, ale wygląda na to, że tutaj nigdzie nie można wchodzić poza Monkey Island. W zasadzie to może i dobrze, bo jednak na każdej z takich wysp żyją różne gatunki i jak każdy by tu sobie wchodził i latał dronem, no to chyba nie byłoby fajnie. Widać, że zbliżamy się do końca naszego rejsu, bo pan nam kazał założyć kamizelki, bo polis. Ale żeby nie było, nasza łódka jest zarejestrowana. Także ma certyfikat. Nasz rejs dobiegł końca. Trzeba się dowiedzieć, ile do tego płacimy. Nie no, 300. Idziemy? O moi drodzy. No dobra, to spróbujemy wbić się na dach tego hotelu. Przyjmujemy strategię, że wchodzimy po prostu, machniemy na ten. No. Trzeba powiedzieć hello i iść. Go. O, windę remontują panowie sobie tutaj Snow Metal. O, Snow Metal i znaleźliśmy przejście. To jest trochę jak nasz gameplay. Teraz jest najlepiej. Raczej sztosi. Nie podchodź do... Level sztosu wysoki. Oni na górze świątyni mają. Wow. Też jakieś Czyli- jedzonko i kola. No to wniosek jest z tego taki, że do świątyni zawsze można wejść. Także nie bójcie się wchodzić na dach. Dzień dobry. No. Dzień dobry, jest świątynia. Jest ładnie. My friend, where we are? This is the best place. Yeah!
także do takich chwil warto czasem sobie zaryzykować. I Okazuje się, że wyczanie nie jest tak Tak. wielka akcja. że nie jest wielka akcja, po prostu idziecie, uśmiechacie się, mówicie tutaj dzień często dobry. są świątynki u góry, więc dlatego jest opcja, żeby wejść, bo to jest Tak. normalnie dostępne. Dostępne miejsce nie jest jakieś zamknięte, można się tu przyjść pomodlić, być bliżej Sokoła albo Jastrzębia. No. To tyle, pozdro Soku. Lecimy dalej na autobus do Sapa. Sapa, więc jedziemy w góry. Dobra, pora chyba skończyć ten odcinek. Trochę się nagadaliśmy, trochę było epickich ujęć. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. My lecimy dalej. Tak, lecimy do Sapa i Nadal zostajemy w Wietnamie, jeszcze ostatni niecały tydzień. Nie, nawet tydzień. Jeszcze tydzień nam Tydzień został tutaj, w Wietnamie, a potem uciekamy do Kambodży, gdzie będzie do wreszcie ciepełka. ciepło. Ale w Sapa liczymy bardzo mocno na to, że wreszcie pojeździmy na rowerach górskich. Także trzymajcie kciuki, żeby też nie było tyle policji. Wszędzie. A jak macie jakieś pytania dotyczące naszej podróży, no to piszcie śmiało, na pewno chętnie odpiszemy. To w takim Piszcie razie komentarze. siema! Pamiętajcie dać subika, żeby nie przegapić następnego odcinka, bo YouTube robi różne rzeczy, więc możecie go przegapić i potem Wam będzie smutno, a to by było bez sensu. Ma być No fajnie. właśnie, dobra, Idziemy z nami, uciekamy. z nami. Elo! Czy tam nie można? Tam chyba nie można. A, wysiedliśmy z tego autobusu, mieliśmy spać do 6. Jak wynika z naszych obliczeń, jest 7. Teraz musimy jeszcze przejść na drugą stronę ulicy.